Czy znacie jedną z pierwszych polskich gier RTS? Nie chodzi o Cyberpunka, czy trochę już zapomniane ERF 2140, ale o produkcję, która łączyła to, co działało w Warcrafcie, z lokalnym klimatem wczesnego średniowiecza. Dzisiaj opowiem Wam o serii Polanie, kultowym RTS-ie i o tym, jak ewoluował na przestrzeni kolejnych odsłon. Temat wygrał ostatnią ankietę. Ja jestem Przemoc z kanału Nonie i zapraszam na materiał. Polanie to jedna z pierwszych polskich gier RTS wydana w 1996 roku. Gra została stworzona przez MDF, niewielkie studio z Krakowa, a za projekt odpowiadał Mirosław Dymek i jego zespół. Wówczas jeszcze studenci AGH w Krakowie, którzy nie oczekiwali dużych zysków, lecz chcieli pokazać swoje umiejętności. Mirosław Dymek już jako student inspirował się tworzeniem gier komputerowych. Jedną z jego ulubionych gier był Warcraft, przy którym spędzał długie godziny i zawsze marzył, aby kiedyś stworzyć swoją wersję Warcrafta, a dokładniej jego polski odpowiednik. Skrzyknął wokół siebie grupę kolegów i koleżanek z akademika i stworzyli, jak to wtedy określili, grę do portfolio. Tą grą byli Polanie. Strategia czasu rzeczywistego, w której młody książę Mirek walczy z sąsiednimi słowiańskimi plemionami i dąży do zjednoczenia ziem dzisiejszej Polski. W wielu elementach była to po prostu kopia Warcrafta, ale przez ten swojski klimat szybko zyskała ogromną rozpoznawalność. Rok później, jako pracownik Topware, mógł rozpocząć pracę nad najpopularniejszą marką polskich RTS-ów. W tamtych latach w Polsce nie było rodzimych produkcji z gatunku RTS, więc Polanie wyróżniały się na tle lokalnego rynku. Zostały nawet nagrodzone złotym Playboxem jako najlepsza premiera na targach Playbox w 1996 roku. Najbardziej charakterystyczna mechanika ekonomiczna to mleko jako zasób. Mleko było potrzebne do tworzenia budynków i jednostek, a produkowały je krowy pasące się na odrastającej trawie, co sprawiało, że zasoby formalnie nigdy się nie wyczerpywały. Oprócz zwykłych robotników i wojowników istniały również elementy magiczne i fantastyczne, w tym czarownicy i zaklęcia, co podkreślało klimat słowiańskiej fantasy. Gra miała 25 misji fabularnych, w których zwykle trzeba było wykonać konkretne cele. Czasem zamiast typowego zbuduj i zniszcz rywala, zadanie polegało na przykład na doprowadzeniu krowy do świętego ołtarza. Gracz zarządza osadą, rozwija bazę, buduje jednostki i prowadzi bitwy w czasie rzeczywistym. Akcja Polan toczy się w fikcyjnym świecie plemienia Polan. Zamiast pokoju zostaje spaloną wioskę i ruinę własnej ziemi. Głównym celem jest odbudowa plemienia, zgromadzenie zasobów i wojska, a następnie odpieranie kolejnych ataków wrogów. Po drodze gracz poznaje elementy fantazy, magiczne jednostki i istoty. Fabuła opowiada o zemście, honorze i odbudowie świetności Polan. Gracz wciela się w wodza Mirka, który wraca z wyprawy wojennej do swojej ojczyzny. Misje miały zróżnicowane cele i mapy, przez co gra potrafiła zaskoczyć nawet doświadczonych RTS-owców. Kiedy Mirosław Dymek zakończył pracę nad pierwszymi Polanami, los sprowadził go do krakowskiego oddziału Topware Interactive, giganta wydawniczego z Niemiec, który miał filię w Krakowie i Bielsku-Białej. Ten pierwszy z czasem stał się Reality Pump Studios, zaś ten drugi i zależy od niego zespół Toontrax odpowiadał za takie gry jak Jack Orlando oraz serię Kurka Wodna. O tej drugiej grze wspomniałem już w filmie o polskich grach o kurach, który teraz wyświetla Wam się w rogu ekranu. Kiedy Dymek rozpoczął pracę w Topware, początkowo nie wiedział, co ze sobą w ogóle zrobić, a pytając kolegę o zajęcie, jedyne co usłyszał to: nie wiem, ty robisz gry, my robimy oprogramowanie. Ty się na tym znasz, my nie. Zrób jakąś grę. Od słowa do słowa stanęło na pomyśle, by stworzyć RTS-a. Skoro Polanie odbili się tak szerokim echem, czemu by nie zrobić czegoś podobnego? W dodatku gatunek ten zyskiwał coraz większą popularność. Tym razem jednak zamiast słowiańskich plemion przenosimy się w przyszłość do postapokaliptycznej, alternatywnej wersji Ziemi w 2140 roku. Tak powstał zalążek serii ERF 2140, jednak pozwólcie, że historię tego zacnego RTS-a opowiemy innym razem. Co zaś tyczy się Polan, to zniknęli z radaru Dymka na wiele lat, a wielki powrót miał nastąpić dopiero w 2003 roku, kiedy studio oficjalnie już nazywało się Reality Pump. Po niedostępnych polanach hasały dziwne stwory. O, to nie ta historia. Gra prawdopodobnie powstała już przed 2001 rokiem. W jednym z wywiadów szef Reality Pump przyznał, że prace szły równolegle z grą Heli Heroes, nad którą wtedy pracowano. Prostym, arcade'owym programem, gdzie sterujemy helikopterami. Studio zdawało sobie sprawę, jak ważny dla rodzimych graczy jest sequel kultowych Polan. W tym momencie mieli oni pokaźne doświadczenie w RTS-ach, głównie dzięki cenionej serii ERF. Twórcy zapowiadali, że tytuł poza elementami strategii będzie zawierał również elementy RPG,
Dymek w rozmowach z dziennikarzami opowiadał, że każdy NPC w Polanach 2 będzie posiadał własne unikalne imię, np. Maćko, syn Kowala itd. Oprócz tego każdy z nich będzie miał swój własny pasek doświadczenia i statystyki, które można rozwijać na przestrzeni gry. Tutaj ponownie, jak w jedynce, głównym surowcem miało być mleko. Oprócz tego Reality Pump zapowiedziało, że będą chcieli sprawić, aby starcia były bardziej taktyczne, ale z mniejszą ilością żołnierzy. Każda jednostka mogła nam towarzyszyć od początku aż po koniec kampanii. Oprócz tego te inne elementy RPGowe to rozwiązania, które znamy chociażby z Warcrafta 3, zbieranie przedmiotów, przedmioty, które można użyć, jak na przykład mikstury oraz elementy pancerza, które zwiększają statystyki postaci, która je nosi. Fabuła dwójki to kontynuacja historii z poprzedniczki. Głównym bohaterem kampanii jest ponownie książę Mirko, który został wysłany w ponadwymiarową pustkę przez złego czarnoksiężnika Kościeja i stracił pamięć. Po latach Mirko zostaje przywrócony do świata żywych i wyrusza w podróż, by odzyskać władzę nad swoim krajem i stawić czoła ponownie rosnącemu zagrożeniu. W trakcie kampanii poznaje przyjaciół, sojuszników i wrogów, zbiera ekipę i stopniowo odzyskuje swoje umiejętności oraz wyposażenie. Historia łączy w sobie motyw klasycznej epickiej opowieści z nutą humoru i słowiańskich klimatów. Pierwsza misja działa jako samouczek, uczymy się podstaw sterowania postacią Mirka, walczymy z prostymi przeciwnikami i zdobywamy pierwszy ekwipunek. Kolejne misje często łączą elementy RPG i strategii, czasem prowadzimy tylko bohatera z jego drużyną, a innym razem budujemy bazę, gospodarujemy zasobami i dowodzimy jednostkami w formacie RTS. Kampania podzielona jest na serię misji fabularnych, z których każda ma własny cel, od samouczkę przez mini zadania, aż po większe bitwy i cele strategiczne. Misje fabularne potrafią być różnorodne, eskorty sojuszników, zdobywanie artefaktów, obrona osad lub duże starcia z armią przeciwnika. Gra oferuje też inne tryby poza kampanią, np. potyczki RTS i samodzielny tryb RPG, który skupia się wyłącznie na rozwoju bohatera bez zarządzania bazą. Gra po premierze odniosła bardzo duży sukces. Zarówno gracze, jak i recenzenci ogłosili ją arcydziełem. Gra posiada 3 główne tryby. RTS-ową potyczkę, kampanie fabularne oraz typowy tryb RPG. RTS-owo wciąż istnieje budowanie bazy i ekonomia z jednym zasobem, lekiem. W trybie RPG gracz wciela się w postać i walczy w stylu hack and slasha podobnym do Diablo. Podczas kampanii mechanika przełącza się między RTS-em a RPG-iem w zależności od fabuły. Dzięki mieszance stylów gra potrafiła zmieniać tempo i oferować różne sposoby rozgrywki. Gra na zachodzie została wydana pod nazwą Night Shift lub Once Upon a Night, w zależności od kraju. Po sukcesie Polanie 2 zapowiedziano kolejną część pod nazwą Polanie 3 lub na zachodzie Night Shift 2 Curse of Souls. Miała to być produkcja RPGowa z elementami akcji, łącząca hack and slasha z fabułą i możliwością zabawy multiplayer. Prace jednak zostały porzucone i projekt oficjalnie nigdy nie ujrzał premiery jako Polanie 3. Zamiast tego gra ewoluowała w zupełnie inną produkcję Two Worlds, wysokobudżetowe RPG wydane w 2007 roku, które nie było bezpośrednią kontynuacją Polan poza luźnym i historycznym pochodzeniem projektu. O tej grze, jak pewnie już wiecie, zrobiłem już materiał na kanale, więc nie będę się tutaj nad tą grą rozdrabniał. Seria Polanie to fascynujący rozdział w historii polskiego gamingu, od kultowego, napędzanego mlekiem RTS-a po ambitny, choć anulowany RPG. Dzięki niej zobaczyliśmy, że polskie studio od studentów AGH może tworzyć własne światy i konkurować z zachodnimi produkcjami. Jeśli chcesz więcej takich historii z gamingowej kuchni, zostaw łapkę w górę dla lepszego zasięgu tego filmu i zasubskrybuj nasz kanał, aby nie przegapić kolejnych historii ze świata gamingu. Jeśli podoba Wam się to, co robimy na kanale, możecie wspomóc naszą twórczość poprzez przycisk Wesprzyj pod tym filmem lub na naszym profilu Patronite. Uzbierane fundusze w całości idą na rozwój naszego kanału, w tym zakup lepszego sprzętu. Widzimy się już niedługo przy okazji kolejnych filmów. Do zobaczenia!